Cześć! Na warsztacie dziś gościmy prawdziwy klasyk Pionier SA706. Konkretny egzemplarz, mimo iż nadal działa, ma już swoje bolączki. Ktoś wcześniej wymienił potencjometr głośności na nieoryginalny, jest to, jak zakładam z wyglądu, niebieski ALPS. Natomiast niestety ten ALPS nie ma odczepu, przez co nie działa funkcja loudness. Kondensatory pamiętają jeszcze poprzednią epokę, styki przełączników, które przestały być idealnie czyste. To wszystko sprawia, że sprzęt nie gra już tak, jak powinien. Dlatego w tym filmie nie będzie drogi na skróty. Znacie moje podejście. Nie będzie żadnego psikania kontaktem i zamknięcia obudowy. Tutaj każdy potencjometr i każdy przełącznik, który mi podpadnie, zostanie rozebrany, mechanicznie wyczyszczony i złożony na nowo. Tak, żeby posłużył przez kolejne dekady, mam nadzieję. Na życzenie właściciela wymienię też także prawie wszystkie kondensatory na Nichicon Fine Gold. Przywrócimy oryginalną funkcjonalność przez wymianę potencjometru głośności na oryginalny, który swoją drogą jest trudny do zdobycia, a już nie wspomnę o cenie, za jaką trzeba zapłacić, aby go zdobyć. Oczywiście sprawdzimy tranzystory mocy i damy im świeżą warstwę pasty. Ustawimy prąd spoczynkowy, skalibrujemy wskaźniki, jeżeli będzie taka potrzeba, i na koniec sprawdzimy realną moc wyjściową, jaki ten wzmacniacz generuje. Dopiero po tym wszystkim przyjdzie moment na odsłuch, czyli chyba najprzyjemniejszą część całej pracy. Zobaczymy, jak Pionier SA706 zabrzmi po pełnym serwisie i czy uda się mu odzyskać tą energię, z której słynął w tamtych czasach swojej świetności. Jeżeli spodoba Ci się materiał, pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji. Pierwszym etapem prac jest dokładne sprawdzenie stanu potencjometrów i przełączników. W tym celu podpinamy generator i sprawdzamy, czy będą występować trzaski podczas kręcenia i przełączania poszczególnymi przełącznikami i potencjometrami. Z przekazanych informacji wiem, że wzmacniacz jest sprawny, dlatego nie musimy go podłączać przez żadne zabezpieczenie. Przekaźniki odpuściły, przełączamy głośniki na A. Słychać delikatne trzaski podczas kręcenia potencjometrem od godziny mniej więcej drugiej. Potencjometr balansu lekko trzeszczy. Stan przełączników nie jest najgorszy. Do oczyszczenia potencjometr balansu, duplikatę i w zasadzie oczywiście do wymiany potencjometr głośności. Przechodzimy do wnętrza i naszym oczom ukazuje się sporej wielkości transformator. Dwa kondensatory o pojemności łącznej 24 000 mikrofaradów. Szok. Kondensatory Nippon Chemicon. Sporej wielkości masywny radiator, troszeczkę przypomina nasze stare żeliwne grzejniki. W późniejszych latach Pionier zmienił konstrukcję radiatora na taki konstrukcję jakby plaster miodu. Na środku płyty znajduje się przekaźnik od załączania terminali głośnikowych i na samym dole znajduje się jedna duża płyta, na której zamontowane jest wszystko, czyli zasilacz, preampy, więc mam nadzieję tylko, że spód tego wzmacniacza się otwiera, bo demontaż tutaj tej płyty z wnętrza nie będzie najprostszy. Jeszcze taka ciekawostka, jak widzicie, tranzystory są zamontowane, przykręcone do radiatora, ale one są zamontowane na takich gniazdach. W związku z tym demontaż tranzystorów w celu wymiany pasty będzie, mam nadzieję, przyjemny, ale oczywiście poza standardową konserwacją tego wzmacniacza, na życzenie właściciela wzmacniacza wszystkie kondensatory elektrolityczne wymieniamy na Nichicony serii Fine Gold, czyli tak zwaną klasę premium, gwarantującą czysty, stabilny dźwięk i no właśnie, tutaj pojawia się mały haczyk. Seria kondensatorów Nichicon Fine Gold przez lata uznawana była za złoty standard wśród audiofilskich kondensatorów, ale została oficjalnie zakończona. W praktyce oznacza to, że u renomowanych dystrybutorów, tych prawdziwych, nie internetowych cudotwórców, FG nie kupimy już w oryginale. W przeszłości wielokrotnie montowałem Nichicony Fine Gold w różnych wzmacniaczach. Możecie to zobaczyć w starszych filmach na kanale. Jednak dziś sytuacja wygląda inaczej. Seria FG moim zdaniem stała się jednym z najczęściej podrabianych kondensatorów na rynku.
a różnica między oryginałem a kopią bywa widoczna dopiero po awarii. Na szczęście jest dobra alternatywa. Oficjalnym następcą serii Fine Gold jest seria KA, znana również jako Pearl Blue czy Pearl Black. Ja natomiast z doświadczenia bardzo dobrze wspominam również serię UFW oraz UKW. Świetne muzykalne kondensatory, które nie zawodzą i tę serię zastosuję w naszym tutaj oto pionku. Przy okazji wymiany kondensatorów zrobię także właśnie przegląd płytek. Usuniemy kurz, brud, poprawimy luty i sprawdzimy ścieżki. Czeka mnie sporo pracy, więc do roboty. Przy wykręcaniu elementów z wnętrza zostają nam śrubeczki, także pamiętajcie, żeby je trzymać w jakimś miejscu, żeby je nie pogubić, bo wkręcenie na przykład zbyt długiej śruby w miejsce, gdzie była krótka, może spowodować uszkodzenie. Inżynierowie z Pioniera akurat zastosowali ten sam model śruby we wnętrzu, w związku z tym nie musimy się martwić o długość. Radiator z tranzystorami wyleciał i mamy pierwszy rzut oka na model i serię tranzystorów mocy. Dwa skrajne, jak widzicie, są ciemniejsze, dwa środkowe są jaśniejsze. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, czy są to oryginalne tranzystory mocy, czy jednak są to może nie podróby, ale powiedzmy zamienniki, mówiąc łagodnie. Pasta pod tranzystorami musiała być kiedyś wymieniana, bo nie jest ona taka twarda, jest miękka, ale nie jest, można powiedzieć, tak miękka jak, powiedzmy, świeża pasta do zębów. W związku z tym to dobrze świadczy o użytkowniku wzmacniacza, przeprowadza okresowe przeglądy. Natomiast jeżeli będziecie chcieli przeprowadzać takie przeglądy na własną rękę, to pamiętajcie, że tutaj wymagane pod tranzystorami są podkładki, no i podkładki są takie podłużne z dwiema dziurkami, także pamiętajcie, żeby wyposażyć się w takie podkładeczki. Oprócz tego śruby tutaj też są izolowane za pomocą właśnie takich tulejek, no i jedna z tulejek ma tutaj ukruszony rant, w związku z tym, żeby nie doszło do jakiegoś zwarcia podczas wkręcania tutaj śruby, wymienimy tą tulejkę po prostu na nowo. Radiator z końcówkami mocy już został przeserwisowany, ale zanim go odłożę na bok, bo go nie będę wkładał na razie do wzmacniacza ze względu jeszcze na wymianę kondensatorów, warto by było, ponieważ gniazda, do których wchodzą nóżki tranzystorów, są tak jakby wtykowe, dobrze jest wyczyścić te nóżki, jeżeli one oczywiście są brudne wizualnie. Do tego warto zastosować taki pisaczek z włókna szklanego i sobie wyczyścić poszczególne nóżki. Nie trzeba dużo siły, one wizualnie, nie wiem czy na kamerze będzie widać, ale one wizualnie stają się troszeczkę jaśniejsze. Natomiast warto przeprowadzać takie czyszczenie przed montażem do radiatora z uwagi na to, że teraz nie mam dostępu do drugiej strony tych nóżek, ale w tym przypadku nóżki były czyste. Ja je tylko delikatnie spolerowałem, natomiast gdyby były ciemne, zielone, żółte, przebarwione, no to wtedy warto wykonać takie czyszczenie, zanim zamontujemy do radiatora. No i automatycznie w przypadku tak zabrudzonych nóżek czy przebarwionych warto zajrzeć od razu do gniazda. Myślę, że rozpocznę od demontażu tego front panelu, bo i tak czeka mnie czyszczenie przełącznika wyjść głośnikowych, dostanie się do płytki barwy dźwięku, czyszczenie przełącznika duplicate oraz oczywiście wymiana potencjometru głośności. Tak jak wspomniałem na początku filmu, potencjometr, który tutaj był zamontowany, to był niebieski ALPS, natomiast wzmacniacz, pomimo tego, że z tego co tu widzę ten potencjometr ma odczepy na loudness, no to ten loudness po załączeniu tutaj nie działał. No i po wylutowaniu tego potencjometru widzę, że ktoś tutaj bardzo mocno się na nim pastwił. Pomijam fakt, jakie tu przewody. O właśnie, także to wszystko było przylutowane na włosek. Odpada. Poza tym jeden z odczepów, a w zasadzie nity, jak zobaczycie, rusza się, czyli ten połączenie tego nitu z płytką drukowaną nie jest zbyt dobre. Poza tym ktoś chyba już rozbierał ten potencjometr, bo pierścień jest dość mocno zmęczony. Wymiana potencjometru na nowy wydaje się być bardzo dobrym krokiem. Użytkownik wspominał, że płytka Volume jest w tym wypadku lekko modyfikowana. Tutaj widzę, że są jakieś przewodziki. Ścieżki są, tak jak widać, albo pourywane, albo specjalnie poprzecinane. No to trzeba będzie po prostu niestety to wszystko naprawić, nałożyć nową solder maskę i będzie to funkcjonowało jak nowe.
Gdybym miał troszeczkę więcej czasu, to podejrzewam, żebym zaprojektował nową płytkę, bo to jest naprawdę bardzo prosta płytka. Ktoś wcześniej tutaj, poza tym, że zamontował tego niebieskiego LPS-a, ktoś obciął tą oś byle jak. Tutaj długość się zgadzała, natomiast nowy potencjometr już nie wymaga tych modyfikacji, także on jest tutaj dopasowany. Właśnie pracuję nad wymianą kondensatorów na płytce barwy tonu. Tutaj w torze audio te 1 mikro wymienimy na Wimy. Natomiast taka ciekawostka dla osób, które by się podejmowały takich prac, jakichkolwiek napraw, mianowicie tu na płytce nie ma opisu elementów, nie ma też numeru, jaki to jest element. Dlatego też nie ma ani z tej, ani od strony druku. Dlatego też trzeba sobie ściągnąć schemat i na schemacie jest rozmieszczenie i numery elementów na płytce. Dlatego bardzo ważna jest analiza schematu, bo dzięki temu jesteśmy w stanie dojść, jaką wartość ma element uszkodzony. Także w tym przypadku mam troszeczkę taką podwójną robotę, ponieważ już ktoś przede mną był, jeżeli chodzi o kondensatory, były lutowane. No i przy okazji muszę sprawdzić, czy te wartości, które zostały wlutowane, są poprawne. Gdyby był podpisany element tutaj, na przykład C100 czy C50, mógłbym go odnaleźć na liście elementów, która jest wyszczególniona w schemacie. Natomiast w tym wypadku muszę się cofnąć do, można powiedzieć, takiego board view i dopiero z niego odczytać, że ten element ma taką i taką wartość. Jak widzicie, część kondensatorów już została wymieniona na złote. Jestem w trakcie wymiany kondensatorów, tutaj w tym dokładnie miejscu. No i oczywiście podczas wymiany sprawdzam przed wlutowaniem, czy polaryzacja się zgadza. Tutaj na płycie głównej, jeżeli mamy kondensator, tak jak na przykład w tym miejscu, nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj jest plusik. Oczywiście z doświadczenia wiem, że mogą się zdarzyć pomyłki na druku, natomiast do pomocy jeszcze mam schemat. I na schemacie to jest C113. Mamy tutaj kondensator 2,2 mikro na 50, ale tutaj w nawiasie jest jeszcze opisane NP, non-polar, czyli bipolarny kondensator. Tymczasem na płycie głównej było wlutowane to. Jest to Yamicon 2,2 mikro na 100 V, ale jak widzicie posiada minusik, paseczek z minusikiem. To oznacza, że kondensator, który tutaj był wlutowany, był niepoprawny. Także nawet taka prosta czynność jak wymiana kondensatorów okazuje się, że może skomplikować życie. Wymiana kondensatorów elektrolitycznych na płycie została zakończona. Tych kondensatorów jest tutaj sporo. Sama wymiana kondensatorów nie jest nigdy problemem, ale ktoś był już przede mną i niestety w kilku miejscach założył nieprawidłowe kondensatory. O co chodzi z nieprawidłowymi? Wszystkie kondensatory, jakie zostały tutaj zdemontowane, to są kondensatory spolaryzowane. One posiadają tutaj paseczek minus i w miejscach, w których powinny się znaleźć kondensatory bipolarne, czyli właśnie jak taki na przykład Nichicon, on nie ma paseczka minus na obudowie, znajdowały się kondensatory spolaryzowane. I ponieważ nie ma tutaj nigdzie na płycie opisu elementu, więc musiałem mniej więcej określić, tutaj są takie na płycie ząbki w różnych miejscach i na tej podstawie oraz mniej więcej rozmieszczenia elementów, na przykład tutaj są dwa duże kondensatory, tutaj jest przekaźnik i na tej podstawie musiałem zlokalizować na schemacie ten element i dopiero na schemacie było napisane, jaką ten element ma wartość oraz jaki jest to na przykład kondensator. Więc sama wymiana kondensatorów to jest 10 godzin roboczych, ponieważ płytę trzeba też odkręcić. Tutaj w tych, powiedzmy sobie, brzegach płyty nie sposób dojść od tyłu, ponieważ to okienko, które tutaj jest wycięte na obudowie, jest za małe. W związku z tym trzeba odkręcać płytę i oczywiście lutować. Zanim wyczyszczę płytę, bo ona ma taki, brud tutaj jest wszędzie, to od razu sprawdzimy przekaźnik. Przekaźnik jest tylko jeden w tym wzmacniaczu, w związku z tym najłatwiej go będzie po prostu wylutować i sprawdzić rezystancję styków roboczych. Przekaźnik wylutowałem i zamontowałem prowizorycznie tutaj w tym imadełku, aby się nie ruszało lewo-prawo. Miernik lewy i prawy pokazuje lewy i prawy kanał. Przekaźnik ma zasilanie 24V, także podepniemy go pod mój zasilacz laboratoryjny i zobaczymy, jaką rezystancję mają styki. No tak jak widać, lewy miernik pokazuje raz 20 ohmów, raz 100. Prawy pokazuje w miarę dokładnie w okolicach 1 ohma. Jeszcze jedna próba.
No i mamy powtórkę z rozrywki, także no nie ma wyjścia, trzeba otworzyć przekaźnik i wyczyścić styki. Zdjąłem obudowę przekaźnika i nie wiem, czy widzicie, ale styki robocze są, te pola są ciemne, są naprawdę ciemne. Styki przekaźnika zostały wyczyszczone. Nie powiem, musiałem podchodzić do tego 2 razy, z uwagi na to, że za pierwszym razem wydawało mi się, że wyczyściłem i spolerowałem przekaźniki poprawnie, ale pomiar pokazywał co innego. Para styków pokazywała do 10 ohmów, druga poprawnie i teraz mamy wartości na poziomie 0,2-0,3 ohma. Ten pomiar trzeba powtórzyć kilka razy, bo tak jak w poprzednim pomiarze zauważyliście, raz pokazywało 100 ohmów, raz 50, raz 60, tym razem za każdym razem są te same wyniki. Przekaźnik mamy załatwiony, lutujemy go do płyty i przechodzimy dalej. Teraz, gdy wszystkie prace na płycie mamy zakończone, w tym znalazłem jeszcze mnóstwo zimnych lutów na płycie, które poprawiłem. Możemy usunąć topnik oraz wyczyścić płytę, a także przyjrzeć się takim niespodziankom jak tutaj, a także tutaj. Płyta od strony druku została wyczyszczona, wyglądała na czystą, prawda? Nie wiem, czy widać to będzie na kamerze, ale ręcznik jest totalnie żółty, a powinien być biały. Także czyszczenie płyty od strony druku zakończone. Teraz wyczyszczę od strony elementów, no i przejdę tutaj do tych podejrzanych miejsc. Teraz, gdy wyczyściłem płytę od strony druku i od strony elementów sobie powoli wysycha. Natomiast od tej strony już mogę się pod mikroskopem przyjrzeć tym połączeniom, które wykonał ktoś tutaj wcześniej przede mną i ewentualnie je poprawić, a później oczywiście zabezpieczę to solder maską. Ktoś się może spytać, mikroskop do naprawy takiego sprzętu? Otóż podczas prac możemy przegapić jakieś niedoskonałości. Dlatego ja zawsze przeglądam jeszcze na końcu płytę w poszukiwaniu pęknięć, zimnych lutów, które mogłem przeoczyć gołym okiem. Tych punkcików tutaj jest bardzo dużo. Jesteśmy tylko ludźmi i możemy ewentualnie przegapić. Więc zobaczmy, jak to wygląda pod mikroskopem. Otóż w tym miejscu widzicie rozpoczynające się pęknięcie. Ja to może troszeczkę powiększę, dużo. I widzicie właśnie, jak to wygląda podczas powiększenia. Ja tego nie zauważyłem, natomiast ten element jest do poprawy. I w ten sposób, przeglądając, możemy zauważyć, że tu się też pojawia problem. Przeglądając płytę, tutaj widzimy tę naprawa, która została wykonana przez kogoś wcześniej. Nie została naniesiona solder maska. Możemy także przeglądnąć, zobaczyć całą płytę w poszukiwaniu problemów. Tutaj natomiast jest matowy lód, ten jest ładny, błyszczący, więc ten jest na pewno do poprawy. Tutaj już widzę kuleczkę, którą trzeba usunąć, ponieważ może się odczepić podczas wibracji transportu i może gdzieś coś zewrzeć. Mamy kuleczkę, wywalamy ją. Tutaj widzę matowy, poprawiam od razu te luty. Tutaj widzę kolejny problem, mianowicie ten element jest urwany z płyty. Nie wiem, co to jest, musiałbym zobaczyć pod spodem. Natomiast ma dalej połączenie, ale z biegiem czasu może się okazać, że ta ścieżka tutaj pęknie, więc muszę to naprawić. Dlatego właśnie korzystam z mikroskopu, który jest dla mnie narzędziem ułatwiającym pracę. Mamy coraz więcej lat na karku, wzrok może zawodzić, dlatego zawsze warto doposażać się w lepsze narzędzia w naszym warsztacie. Ok, płytę już przejrzałem, poprawiłem wszystkie zimne luty, naniosłem solder maskę, teraz czekam 60 sekund, żeby stwardniała pod lampą UV. No i w zasadzie stronę druku będziemy mieli zamkniętą. Ok, sygnał będziemy monitorować na oscyloskopie, to jest tylko i wyłącznie sprawdzenie. Jest delikatna różnica w poziomach, ale przypominam, że to nie jest sprawdzenie mocy wyjściowej. Jak widać, oscyloskop ładnie odczytuje 1 kHz. Także ja wyłączam wzmacniacz i przechodzę do dalszej części, czyli tak jak wspominałem wcześniej, trzeba rozebrać potencjometr balance oraz przełącznik duplicate. Wykonałem próby, prawie wszystko pracuje poprawnie, nie ma żadnego dymu oraz dziwnych sytuacji, ale przełącznik loudness nie funkcjonuje. W zasadzie przełączenie go w pozycję górną czy dolną nie powoduje żadnej zmiany w dźwięku.
Wiemy, że Loudness od początku nie pracował, ale potencjalnie winą za to miał być odpowiedzialny potencjometr, który był nieprawidłowy. Natomiast jak ja mierzę styki, Loudness ma tylko jedną parę przełączalnych styków. Powiedzmy lewy kanał, brak reakcji i brak reakcji. Natomiast prawy kanał, brak reakcji jest. Przełączymy i jest. Przełącznik Loudness muszę wylutować i sprawdzić, co się dzieje w środku, jak wyglądają blaszki oraz prowadnice. Aby wylutować przełącznik Loudness, muszę wyciągnąć całą tą płytę, ponieważ styki lutownicze znajdują się tam pod tą częścią spodu obudowy. No i po demontażu już wiemy, co się tu wydarzyło. Nóżki praktycznie poodpadały. Są też ślady otworzenia tych elementów mechanicznych, które trzymają tutaj PCB. No i tutaj praktycznie nie ma żadnej. Ktoś powlutowywał tutaj przewody przedłużające, mając nadzieję, że to będzie jakoś tam stykało. Tymczasem to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. I w zasadzie z 6 nóżek tylko jedna jest cała. Ja zaraz to rozmontuję i sprawdzę, jaki jest stan wewnętrzny. W ogóle cały ten element jest mega tłusty, także nie jest to akurat dobra informacja dla użytkownika. Ale przynajmniej zagadka rozwiązana, dlaczego Loudness po przełączeniu nie funkcjonował. No i po demontażu płyty, jak widać, też nie jest zbyt różowo. Styki są ciemne, brudne. Niestety w swoich zasobach nie mam takiego przełącznika, ale znalazłem ogłoszenie identycznego konstrukcyjnie przełącznika, tyle tylko, że pochodzącego z modelu Pioneer SA606. Mechanicznie oraz elektrycznie jest to ten sam element, więc go po prostu zamówiłem. Paczuszka z przełącznikiem dotarła. Niestety okazało się, że problem się powtarza. Również ten przełącznik ma ułamane nóżki, co doprowadziło do wniosku, że nie mamy tutaj do czynienia z jednostkowym uszkodzeniem, lecz z konstrukcyjną słabością tych przełączników. Cienkie wyprowadzenia, które tutaj znajdują się w folice, w której dotarł przełącznik, są poddawane wieloletnim nadprężeniom mechanicznym. Procesy lutowania i starzenie materiału powodują, że niestety te elementy często nie przetrwają demontażu, albo jak w tym przypadku, transportu. Coraz częściej okazuje się, że klasyczna wymiana część za część przestaje być możliwa. Dostępność też elementów maleje, a ich stan bywa nieprzewidywalny, tak jak na przykład w tym wypadku. Dlatego przy takich naprawach konieczne jest rozwijanie nowych technik regeneracji, a także zaplecza narzędziowego. W tym materiale podejmę próbę mechanicznej odbudowy wyprowadzeń przełącznika poprzez ich punktowe dospawanie. Do tego celu wykorzystam spawarkę do biżuterii firmy Tooltos, zamówioną z serwisu Banggood. Urządzenie to nie posiada oznaczenia modelowego, ale link do niego zostanie umieszczony pod filmem. Sama spawarka już została szczegółowo omówiona przez Adama z kanału Adam Maszynotwór, którego serdecznie pozdrawiam, więc nie będę powielał informacji technicznej dotyczącej budowy czy zasady działania. Skupię się w tym odcinku wyłącznie na praktycznym zastosowaniu jej w serwisie elektroniki audio. Jeśli metoda okaże się skuteczna, może stanowić dla mnie realną alternatywę dla poszukiwania coraz trudniej dostępnych, sprawnych przełączników. Jeżeli nie, to będzie równie cenna informacja wskazująca granicę opłacalności takiej naprawy. Spawarka na front panelu ma kilka przygotowanych ustawień. W zależności, który to jest, tak jak widzicie, zmieniają się parametry. Także generalnie, zanim zaczniecie przygody ze spawaniem takich drobnych elementów, to proponuję poćwiczyć na czymś najpierw i dostosować ustawienia do swoich potrzeb. Ja, jak widzicie sobie, dużo mam takich uszkodzonych elementów, na których mogę ćwiczyć, także udało mi się dobrać optymalne ustawienia, aby przeprowadzić naprawę na takim przełączniku. Jak widzieliście, ja mam 2 sztuki, także gdyby coś nie wyszło, to jeszcze mam drugą. Teraz, aby przeprowadzić próbę naprawy, musimy się pozbyć tego kleju albo żywicy. Chodzi po prostu o to, że te nóżki teraz, tutaj wyprowadzenia, one są bardzo, bardzo krótkie i nawet nie ma do czego się tutaj przyspawać. Dlatego należy to troszeczkę rozfrezować. Ja to uczyniłem tutaj w tym pierwszym. Także już tutaj mamy za co się złapać. Nóżki już mam przygotowane, jak widzicie. I będę spawał tą częścią z większym polem do przełącznika.
Nie będę pokazywał samego procesu spawania, z uwagi na to, że podczas ułamka sekundy powstaje błysk i nie wiem, jak zareaguje sensor kamery na to. Także ja się zabieram za robotę, a wy zaraz zobaczycie efekt pracy. Tak jak widzicie, styki pospawałem, spawarka się sprawdziła. Teraz muszę to zalać wszystko żywicą epoksydową, aby jakiekolwiek naprężenia mechaniczne nie oderwały nam nóżki z miejsca. Przełącznik, jak już widzicie, został złożony. Tutaj zalałem żywicą epoksydową. Żywica nie wystaje powyżej tych 4 nóżek, w związku z tym nie będzie napierać na płytę główną. Żywica epoksydowa, którą użyłem, wytrzymuje temperaturę 700 stopni, w związku z tym podczas lutowania nóżek nie nastąpi stopienie tej żywicy. Teraz tylko zmierzmy, czy jest wszystko poprawnie podłączone, czy on funkcjonuje. Jest w porządku. Jest w porządku, czyli pierwsza sekcja jest ok. No tu już piszczy. Jest ok. I tutaj też jest wszystko w porządku. Czyli nie pozostaje nic innego, jak zamontować ten przełącznik do wzmacniacza. Przełącznik Loudness został założony. Wszystko pasuje. Także nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić, czy działa. Oczywiście można sprawdzić każdy przełącznik, każdy potencjometr barwy głosu na ucho, puszczając sobie jakiś kawałek, ale ja znam lepszy sposób. Wszelkie kręcenia potencjometrem i zmianę przełącznikiem będę widział na oscyloskopie, podłączając sztuczne obciążenie przy okazji. Także załączam wzmacniacz do pracy. Na razie przełącznik Loudness pozostawiam w pozycji off i puszczam na wzmacniacz przebieg sinus. No i jest ok. Na wskaźnikach wychyłowych widzimy około 1 do 2 W. Kręcąc teraz potencjometrem od barwy dźwięku wysokich oraz basów nie widzimy różnicy. Natomiast zmienię teraz przebieg na przebieg kwadratowy i widzimy tutaj ciekawe rzeczy. Kręcąc potencjometrem basu widzimy, że kształt przebiegu się troszeczkę zmienia. Widząc po samym przebiegu możemy określić środek potencjometra, czyli gdzieś mniej więcej tutaj. Natomiast potencjometr od wysokich powoduje, że przebieg tutaj powstaje taki szpic. I to jest też środek. Patrząc na przecięcia potencjometrów, oceniam, że środek potencjometru jest w poprawnym miejscu. Nie mogłoby być inaczej, ale zawsze takie rzeczy warto sprawdzać. Teraz, czy przełącznik Loudness będzie nam wprowadzał zmianę na wykresie? I tak, wprowadza nam zmianę na wykresie, także widzicie załączony, wyłączony. Przy załączonym jeszcze możemy, kręcąc potencjometrami od barwy dźwięku, jeszcze bardziej udziwniać ten przebieg. Także wiemy, że potencjometr Loudness w tym wzmacniaczu działa poprawnie. W zasadzie wnętrze wzmacniacza jest w 100% skompletowane, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamontować front panel. Ale zanim to zamontuję, muszę zobaczyć, czy te takie przebarwienia, okręgi da się usunąć, aby po oddaniu wzmacniacza panel cieszył oko użytkownika. Musicie uważać podczas czyszczenia, aby nie zetrzeć tutaj tych napisów, tej maski. Dlatego do czyszczenia trzeba używać delikatnych środków. Ja stosuję krem czyszczący do rąk. Jest to bardzo delikatny środek. Nie tylko skutecznie czyści zabrudzenia, ale także zostawia taką delikatną warstewkę ochronną na panelu. Więc mam nadzieję, że ten środek doczyści ten front panel. Jeżeli nie, no to będziemy musieli troszeczkę bardziej agresywnie do tego podejść. Panel już wstępnie zamontowany. Nie wszędzie udało się doczyścić te przebarwienia. Być może, że to są jakieś forma rodzaju wytarcia, ponieważ wzmacniacz dotarł do mnie bez takich podkładek teflonowych pod gałki i w zasadzie jak dobrze dociśniemy tą gałkę, to ona zaczyna szorować tutaj po panelu. Tutaj takie dwie skrajne śruby, które znajdują się, one mają już dystans w formie takiej nakrętki i tutaj jak dociśniemy do końca gałkę, ona nie dotyka panelu. Natomiast jak założymy tą gałeczkę, to ona już automatycznie dotyka do panelu. Mam takie podkładki teflonowe, one nie są drogie,
zamontuję je tutaj pod gałki i automatycznie gałka już nie dotknie panelu, a co za tym idzie, nie będzie go wycierać. Kiedy cała elektronika jest już przygotowana, możemy przejść do ustawienia prądu spoczynkowego. W zasadzie to kluczowy moment, od niego zależy jakość brzmienia, no i żywotność samej końcówki mocy. Ustawiamy położenie gałki głośności na minimum, czyli całkowicie skręcone w lewą stronę. Natomiast jeżeli chodzi o potencjometry barwy dźwięku, powinny być ustawione na płasko, czyli na 0, wysoki i bas. Ustawiamy gałkę wyboru terminali głośnikowych na A. Zapinamy na wyjścia głośnikowe obciążenie 8-ohmowe. Przygotowujemy sobie miernik, a najlepiej tak jak w moim przypadku 2 woltomierze DC. Lewy woltomierz podłączamy lewy kanał 25 na plus, 22 na minus i prawy kanał 26 na plus, 28 na minus. Pamiętajcie, żeby dobrze pod poprawne kołki podłączyć, one są tutaj opisane na płycie głównej, bo inaczej nie będą pokazywały poprawnych wartości mierniki. Załączamy wzmacniacz do pracy i poziom na miernikach powinien wskazywać 40 mV. Także tu widzimy, że mamy około 20. Musimy skorygować te wartości za pomocą potencjometrów VR301 i VR302. To są tutaj te potencjometry takie niebieskie. Zostawiamy taki stan przez okres około 10 minut i po 10 minutach odczytujemy wartość na miernikach. Teraz taki mały przerywnik w formie zagadki. Ustawiłem na generatorze charakterystykę sinusoidalną o amplitudzie 1 V peak to peak, natomiast wyjście generatora podłączyłem pod drugi kanał oscyloskopu. I co my to widzimy? Oscyloskop widzi charakterystykę sinusoidalną, natomiast VRMS odczytuje na poziomie 360 mV. Pamiętajcie? Na generatorze ustawiłem 1 V peak to peak. Dlaczego tak się dzieje? Oscyloskop jest uszkodzony? A może generator? Piszcie proszę odpowiedzi pod filmem. Wzmacniacz sobie pracuje około 10 minut. Radiator jest lekko ciepły. Wskazania mierników są na poziomie 26 mV. Serwisówka od wzmacniacza podpowiada, że po ponad 10 minutach wskazania na miernikach powinny mieścić się w parametrach od 10 mV do 70. Kolejnym krokiem jest weryfikacja poprawności wskazań wskaźników wychyłowych i ewentualna ich korekcja. W tym celu sprawdzamy, czy gałki od barwy są dalej w położeniu 0, czyli płaskim. Ustawiamy wyjście głośnikowe numer A, podpinamy wcześniej wspomniane obciążenie 8-ohmowe, podpinamy generator pod wejście wzmacniacza, ustawiamy mu amplitudę 1 kHz i sygnał na poziomie 150 mV. W tym przypadku moja amplituda będzie wynosić około 0,4 V peak to peak. Ustawiamy wartość 6,32 V na kanał, co daje około 5 W mocy wyjściowej. Ja tutaj ustawiłem 6,4 V, myślę, że będzie to wystarczające. I sprawdzamy wskazania naszych wskaźników wychyłowych. Jak widzicie, oba wskaźniki są delikatnie do korekcji, a wskazania wskaźników wychyłowych korygujemy za pomocą rezystorów R401 oraz R402. Wskazania wskaźników wychyłowych zostały skorygowane. Ja ustawiłem tutaj dosłownie włosek powyżej 5 W z uwagi na to, że odczytujemy sygnał na poziomie 6,4 V, a powinniśmy na poziomie 6,32 V. Przy okazji, jak już jesteśmy przy wskaźnikach, dobrze jest sprawdzić poprawność działania tych diod peak. Ano, jeżeli przekroczymy 0 dB, to w tym momencie można powiedzieć, wzmacniacz powinien już dawać z siebie wszystko i diody powinny pokazywać clipping. Sprawdźmy, czy tak się dzieje. Tak, świecą się. A na oscyloskopie po przekroczeniu 0 pojawia się zniekształcenie na wykresie w postaci obcinania czubków. Możemy przy okazji zmierzyć moc wyjściową, czyli jest ona mniej więcej na poziomie 22 V na kanał,
co daje 60,5 W przy obciążeniu 8-ohmowym. Producent podaje, że przy obciążeniu 8-ohmowym moc wyjściowa powinna wynosić 60 W, więc jesteśmy pół wata powyżej kreski. Ja podczas wykonywania pomiarów przy okazji troszkę go testuję, także u mnie moc podczas testu waha się między 10 W a 60. Już tak dobrą godzinę trzymam go i temperatura radiatora wynosi w okolicach 47 stopni, także radiator jest ciepły. Według mojej oceny Pionier daje radę. Mimo wieku osiąga wartości bardzo bliskie fabrycznym, a nawet powiedziałbym, że je przekracza. No jak dla mnie to się nazywa solidna konstrukcja. I tak dobiegliśmy do końca prac przy Pionierze SA706. Zakładam pokrywę i przechodzę na odsłuchy. A Was, drodzy widzowie, zapraszam do podsumowania. I tak oto dobiegliśmy do końca prac przy Pionierze SA706. Z zewnątrz widać tylko elegancki aluminiowy front i charakterystyczne wychyłowe wskaźniki. Ale to, co naprawdę się liczy, wydarzyło się w środku. Przeszliśmy tu długą drogę od nowego potencjometru głośności po spawanie nóżek przełącznika Loudness, aż po pomiar mocy wyjściowej. A na końcu najważniejszy jest test, odsłuch. Brzmienie jest czyste, dynamiczne. Scena stereo szeroka, więc można stwierdzić jednoznacznie, iż ten wzmacniacz wrócił do życia i znów pokazuje, dlaczego Pionier w latach 70. miał tak mocną pozycję na rynku. Dla mnie osobiście takie projekty są czymś więcej niż tylko naprawą. To trochę jak cofnięcie się w czasie. Masz przed sobą sprzęt, który powstał ponad 40 lat temu, a po serwisie gra tak, jakby właśnie wyjechał z fabryki z Japonii. Sprzęt vintage nie kończy jako złom na strychu, tylko dalej żyje i daje radość kolejnym właścicielom. Pionier SA706 po pełnym serwisie wraca więc do swojego właściciela, odświeżony i w pełni sprawny i gotowy do kolejnych lat grania. Ja mogę powiedzieć jedno. Takie naprawy pokazują, że audio vintage to nie tylko hobby, ale także pasja i historia, którą warto pielęgnować. Jeśli odcinek przypadł Ci do gustu, zostaw kciuk w górę i zasubskrybuj kanał. Ja na dziś kończę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!